Do dziś pamiętam, jak po raz pierwszy zetknąłem się podczas wakacji w Egipcie z olejkami perfumowanymi. Uderzył mnie wtedy ich mega intensywny, nasycony, orientalny zapach. Obecnie tego typu perfumy są coraz popularniejsze u nas w Europie i wiele marek, głównie niszowych, ma przynajmniej jakąś linię perfum właśnie w formie olejku. Wiem też, że wśród społeczności naszego kanału jest wielu zwolenników tego typu perfum. Pomyślałem więc, że nagram ten odcinek i omówimy sobie dokładnie, czym są olejki perfumowane, atary i no właśnie, czy my rzeczywiście możemy tego typu perfumy nazwać prawdziwymi atarami. Cześć, witajcie. Jak gdzieś przy okazji poprzednich filmików wspomniałem o atarach, nie sądziłem w sumie, że aż tak chętnie podłapiecie ten temat. Zwłaszcza, że tego typu perfumy to nie jest coś typowego dla naszej kultury. U nas w Europie zawsze dominowały perfumy na bazie alkoholu, a te oleiste to raczej było coś charakterystycznego dla Azji, głównie dla krajów arabskich. Więc stykaliśmy się niegdyś z tego typu perfumami, głównie gdzieś na wakacjach, jak jeździliśmy sobie właśnie do Turcji, czy Egiptu, Maroka. Obecnie się to już trochę zmieniło, ponieważ coraz więcej tego typu zapachów jest eksportowanych i dostępnych przez internet u nas, ale też zauważyłem, że coraz więcej marek naszych europejskich podłapało ten temat i robi jakieś takie linie produktowe, gdzie oferują właśnie perfumy w tego typu formie. Tylko że słuchajcie, zawsze jak się stykam z tego typu perfumami, to odczuwam pewien zgrzyt. Zazwyczaj producenci określają wtedy tego typu perfumy atarami. I moim zdaniem jest to spore nadużycie. Dlaczego? Żeby Wam to wyjaśnić, muszę pierw nakreślić Wam trochę historię tego, czym w ogóle atary były. A atary mają bardzo bogatą historię, słuchajcie, ponieważ jest to właściwie w sumie jeden z takich bardzo pierwotnych, starożytnych form, w jakich się ludzie perfumowali. W krajach arabskich są one obecne od wielu wieków, ale prawdopodobnie to nie tam w ogóle narodził się ten pomysł, mimo że kojarzymy właśnie tego typu olejki perfumowane z krajami arabskimi, to prawdopodobnie Arabowie podłapali ten pomysł jeszcze gdzieś tam z dalekiej Azji, z regionów dzisiejszych Indii czy Pakistanu. I w indyjskich pismach starożytnych, w sanskrycie, czyli takich właśnie ajurwedyjskich pismach, możemy znaleźć właśnie dzisiaj bardzo dużo opisów, jak przygotowywano i wykorzystywano tego typu atary, a niegdyś miały one takie właściwości głównie, można powiedzieć, medyczne czy odkażające. Nie używano ich tylko i wyłącznie po to, żeby zmieniać zapach ciała czy pomieszczeń. No i teraz kluczowa sprawa, czym właściwie te atary były? Bo na pewno nie były to perfumy tego typu, jak kojarzymy dzisiaj. Właściwie to można powiedzieć, że bliżej tym takim klasycznym, tradycyjnym atarom było do współczesnych olejków eterycznych niż do perfum. A to za sprawą tego, jak w ogóle je przygotowywano. Żeby to zrobić, brano po prostu jakąś roślinę, czy też kilka roślin, wkładano je do takiego specjalnego alembika, a jeszcze wcześniej w starożytności używano do tego takich dużych ceramicznych naczyń i zalewano to wodą, po czym prowadzono po prostu destylację. I dopiero potem, po wydestylowaniu tych wszystkich składników eterycznych z takich roślin, odsączano tą wodę, odseparowywano ją i w takiej oleistej formie taki olejek eteryczny bezpośrednio już aplikowano na ciało. I ten proces otrzymywania atarów przez te wszystkie wieki, słuchajcie, się nie zmienił. I dzisiaj znajdziemy w Indiach czy w krajach arabskich właśnie takie małe firmy, które specjalizują się w destylacji tych prawdziwych, autentycznych atarów. Takie najbardziej tradycyjne składają się z dwóch składników. Pierwszym jest zawsze sandałowiec, drewno sandałowe, które można powiedzieć, że stanowi taką bazę tych perfum. I drugi składnik jest właśnie zależny, jaki mamy atar. W przypadku ataru gulab jest to na przykład róża, w przypadku ataru khus vetiveria. A tutaj na przykład mam taką ciekawostkę, słuchajcie, to jest atar Miti, który przywiozłem z Indii. I to jest atar, w którym destyluje się glinę.
Pachnie on niesamowicie oryginalnie, jest taki bardzo zielony, bardzo wilgotny, mocno ziemisty. No, praktycznie można powiedzieć, że pachnie on jak taka naozonowana, wilgotna gleba tuż po burzy. I teraz, co bardzo istotne w przypadku tych atarów, jest to, że połączenie tych składników następuje właśnie jeszcze na etapie destylacji. Zupełnie inaczej niż w takiej konwencjonalnej, współczesnej perfumerii, gdzie my pierw otrzymujemy jakieś pojedyncze olejki eteryczne, składniki i dopiero wtedy perfumiarz siada i łączy je sobie, miesza w kompozycję zapachową. W przypadku atarów ten proces odbywa się właśnie poprzez połączenie tych roślin jeszcze na etapie wydobywania z nich tych esencji zapachowych. I dlatego moim zdaniem nazywanie większości współczesnych olejków perfumowanych atarami jest sporym nadużyciem, ponieważ powstają one bardziej właśnie tą współczesną metodą, gdzie pierw bierze się pojedyncze składniki i dopiero łączy się je, praktycznie analogicznie jak w przypadku takich zwykłych perfum na bazie alkoholu, z tą różnicą, że zamiast dodać na końcu ten alkohol, zostawiamy je w takiej stężonej formie, tak? Mamy taką czystą esencję perfum. I w krajach arabskich, słuchajcie, bardzo wyraźnie rozróżnia się właśnie te tradycyjne atary od tych takich połączeń, blendów, które Arabowie nazywają mukhalat. W Europie profesjonalnie na to mówimy CPO, to jest skrót od Concentrated Perfume Oils. I moim zdaniem ta nazwa właśnie bardzo trafnie określa to, co my rzeczywiście dostajemy. Tutaj mam, słuchajcie, na przykład takie dwa mukhalaty od marki Amouage. Oba są oparte na olejku różanym w połączeniu z takimi olejkami cytrusowymi, drzewnymi. Są to też na pewno jakieś żywice. Oba są bardzo piękne, naprawdę super się je nosi, zwłaszcza latem, ale słuchajcie, zapachowo nie mają one kompletnie nic wspólnego z takimi tradycyjnymi atarami. A żeby dodatkowo jeszcze jakoś skomplikować ten temat, to słuchajcie, na rynku znajdziemy jeszcze jeden typ produktów w formie oleistej. Są to już takie zwykłe olejki perfumowane, które różnią się od tych CPO tym, że tak jak tutaj mamy właśnie stężoną esencję perfumową, tak w przypadku zwykłych olejków perfumowanych dodatkowo dolewa się, rozrabia się tą esencję w jakimś nośniku, analogicznie jak w przypadku perfum alkoholowych, gdzie mamy alkohol, tak tutaj po prostu dolewa się do nich jakiś nośnik oleisty, albo jakiś naturalny typu olej jojoba, albo też coś syntetycznego, jak na przykład taki glikol dipropylenowy. To jest, słuchajcie, taki prawie że bezwonny, oleisty nośnik, w którym po prostu rozpuszczamy tą esencję perfumową. No i teraz jest z tym trochę problem, bo o ile w przypadku jakichś takich najtańszych olejków perfumowanych, no to raczej nikt się nie łudzi, że to będzie stężona esencja perfum, ale też pojawiają się takie mniej uczciwe firmy, które nie powiedzą tego, nazwą te produkty atarami, a w rzeczywistości to nawet nie są stężone esencje, tylko właśnie takie rozrobione w takim DPG czy olejku jojoba i wołają za te produkty naprawdę olbrzymie kwoty, podczas gdy w praktyce no to mamy analogicznie ten sam produkt, co rozpuszczony w alkoholu, tylko że po prostu zamiast alkoholu mamy coś oleistego. Więc słuchajcie, żeby to jakoś podsumować, to mamy po prostu trzy różne typy olejków perfumowanych, produktów w formie oleistej. Tradycyjny atar, który jest po prostu destylatem takich składników. Mukhalat, który jest połączeniem, mieszanką stężonych, już wydestylowanych pojedynczych olejków eterycznych składników. No i właśnie te zwykłe olejki perfumowane, które są praktycznie tym samym co mukhalat, tylko że dodatkowo dolewa się do nich jakiś oleisty, bezwonny nośnik, żeby je rozcieńczyć. I teraz część z Was może zastanawiać się, no to w jaki sposób my możemy właściwie rozróżnić, z jakim typem produktu mamy do czynienia. No właśnie, tu jest problem. Właściwie to z punktu widzenia konsumenta wydaje mi się czasami to wręcz niemożliwe. Przynajmniej jeśli my nie mamy na tyle doświadczenia, żeby rozróżnić to na węch. Dzieje się tak, ponieważ producenci nie są de facto w żaden sposób zobligowani, aby poprawnie nazywać te produkty. I w rezultacie używają tych nazw często zamiennie, zazwyczaj po prostu określając wszystkie te produkty w olejku jako atary.
Kolejną sprawą jest to, że takie klasyczne, tradycyjne atary są bardzo trudno dostępne, zwłaszcza u nas w Europie. Dzieje się tak, ponieważ firmy, które je produkują, to raczej takie małe, tradycyjne zakłady, które tworzą te atary bardziej na lokalny rynek i nie mają takiej sieci dystrybucji. Natomiast słuchajcie, da się znaleźć współcześnie sklepy, które bardzo dokładnie opisują, które z ich produktów to atary, które to mukhalaty. Z takich, które mi przychodzą do głowy, to na przykład Atar Moht Ayab albo Kanuj Atar. Natomiast jeszcze inną alternatywą jest po prostu rozejrzenie się w sklepach, które oferują olejki eteryczne. I czasami w ofercie tych sklepów możemy jako taką ciekawostkę znaleźć również atary. Dlaczego? Ponieważ te destylarnie, które produkują, destylują olejki eteryczne, czasami właśnie jako taką ciekawostkę też również tworzą takie tradycyjne, autentyczne atary i wówczas taki sklep z olejkami może zdecydować się włączyć go do oferty jako jakieś takie rozszerzenie. I jeśli mielibyście na przykład ochotę gdzieś rozejrzeć się, poszukać i zamówić tak w ciemno jakiś atar, to polecam robić to właśnie z tego typu sklepów, bo wtedy jest rzeczywiście największa szansa, że nie natniecie się i że będzie to autentyczny atar. A druga sprawa, że prawdopodobnie nie będzie on wtedy jakoś wyceniony w kosmos. Natomiast słuchajcie, kolejna sprawa to, czy ja właściwie polecam Wam szczególnie jakoś zainteresować się tymi tradycyjnymi atarami? No właśnie, wydaje mi się, że niekoniecznie, że nie jest to ten typ zapachu, który większość z nas chciałaby używać w charakterze codziennych perfum. Są one po prostu na tyle takie surowe, niecodzienne, że wydaje mi się o wiele większą ciekawostką dla mnie jako dla perfumiarza, bo mogę na przykład taki atar wykorzystać jako jeden ze składników kompozycji perfum. Natomiast tym z Wam, którzy na przykład używacie i lubicie perfumować się olejkami eterycznymi, no to może właśnie Wy byście znaleźli jakąś przyjemność z używania atarów, jeśli po prostu cenicie tego typu perfumerię, ten taki minimalizm. Natomiast większości z Was, pasjonatów perfumowych, raczej polecałbym się rozglądać właśnie za tymi mukhalatami, ponieważ one są nie dość, że o wiele ciekawsze kompozycyjnie, po prostu więcej się tam dzieje i też przyjemniej się je po prostu nosi w charakterze codziennych perfum, zwłaszcza latem. To też o wiele łatwiej znaleźć marki, które tworzą naprawdę super jakości mukhalaty. Z arabskich marek mamy na przykład Abdul Samad Al-Qarashi albo Maison Antoine Marmin, ale też wśród europejskich takich perfumiarzy, rzemieślników jak ja są tacy, którzy tworzą naprawdę prześwietne mukhalaty. Na przykład wspomniałem Wam już o Sultan Pasha Atars. Atary znajdziecie też w ofercie Bortnikowa. No i właśnie tylko, że jest ten problem, że wszyscy ci producenci nazywają je atarami nie do końca poprawnie, ale nie zmienia to faktu, że te ich mukhalaty są naprawdę prześliczne, zrobione na super jakościowych, naturalnych składnikach i nie mają w sobie jakichś rozcieńczaczy, bezwonnych olejków, są to po prostu stężone esencje. Z racji tego też są zazwyczaj bardzo drogimi produktami, raczej kosztują powyżej 100 zł za mililitr, natomiast z racji tego, że coś są stężone, to są o wiele wydajniejsze niż takie konwencjonalne perfumy i taki 1 ml spokojnie starczy Wam na kilkadziesiąt założeń. I to tyle, słuchajcie, w temacie atarów. Chciałem, żeby to był bardziej taki wstęp do tego tematu. Jeśli podobał Wam się ten temat, macie ochotę na więcej, dajcie mi koniecznie znać. W przyszłości wtedy nagram może kolejne odcinki o atarach, czy mukhalatach, czy generalnie właśnie o perfumach w takiej oleistej formie. Dajcie mi proszę znać, czy ten temat Was interesuje. Jeśli tak, to czy używacie i jeśli tak, to jakich marek, czy też konkretnych perfum w formie oleistej używacie i które polecacie. Liczę, że podyskutujemy sobie trochę w komentarzach, a ja wracam do Was już za 2 tygodnie z kolejnym perfumowym tematem. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się, na razie.